Produkty do czyszczenia kasku. Wielu z Was wielokrotnie powtarzało: och, już mam coś do czyszczenia kasku, używam zwykłego sprayu do szyb, albo niektórzy z Was mają też swoją magiczną technikę obkładania szybki wilgotnym papierem i jak najbardziej jest to trafna technika, tylko pamiętajcie, żeby później po niej po prostu użyć mikrofibry, a nie dalej ręcznika kuchennego. Wielu z Was zapomina, że przecież papier kuchenny czy papier toaletowy to jest nadal papier ścierny, tylko innej gradacji. I w momencie, kiedy przecieracie swoją szybkę takim papierem, rysujecie ją, być może nie po pierwszym razie zauważycie już te mikrorysy, które pojawią się na Waszym kasku, natomiast przy kolejnych użyciach zdecydowanie będzie się to pogłębiać, a później w trakcie jazdy będzie dla Was to już zwyczajnie irytujące, no bo światło będzie się rozpraszać na tych refleksach i nie będzie to już na tyle przyjemne. Wielu z Was pewnie wie, co mam w tym momencie na myśli. Dlatego to, co my przygotowaliśmy, to zupełnie inne rozwiązanie, pierwsze takie na rynku, i my nazywamy je formułą dwuetapową. Ta dwuetapowa formuła pozwala nam na bezpieczne wyczyszczenie kasku, na to, żeby było ono zdecydowanie łatwiejsze i mimo tego, że wielu z Was mówi: kurczę, muszę zrobić dwa kroki, ono jest i tak znacznie szybsze. Dlaczego jest szybsze? Ponieważ korzystamy w tym momencie z formuły żelowej. I to jest nasz krok pierwszy. Krok pierwszy, czyli właśnie żel do czyszczenia kasku. W momencie, kiedy spryskamy sobie kask naszym żelem, możecie zauważyć, że ta ciecz, która jest tutaj w tej buteleczce, pozostaje nam na powierzchni kasku. Nie spływa, przez co zdecydowanie łatwiej rozpuszcza brud, rozpuszcza owady, sprawia, że jakby wszystko to, co znajduje się na naszej szybce, staje się miękkie i później zdecydowanie łatwiej jednym czy dwoma posunięciami pozbyć się tego brudu. W tym momencie nie musimy robić dodatkowych ruchów, które nam piłują po powierzchni, poruszając się właśnie tym brudem, bo najgorsze, co możecie zrobić, to właśnie spryskać zwykłym płynem do szyb, jak to wielu z Was tutaj nam stwierdza, i od razu przejechać zwykłą szmatką. W ten sposób również możecie porysować swój kask. Dlatego właśnie tutaj ta formuła żelowa pozwala przejeżdżanie po wizjerze chociażby właśnie tym żelem, czyli przez to sprawiamy, że ten kask się nie rysuje. Jest to zdecydowanie bardziej bezpieczne. Jeżeli jesteście w trasie, spieszy Wam się, tak naprawdę krok pierwszy jest już tym, który możecie wykonać i jest on już naprawdę osiągniecie już bardzo fajny efekt. Natomiast jeżeli chcecie odstawić sobie kask na półeczkę, chcecie, żeby super wyglądał, albo po prostu jesteście perfekcjonistami i zawsze chcecie, żeby każdy detal wyglądał idealnie, dlatego właśnie mamy dla Was krok drugi, czyli detailer. Detailer spowoduje, że wszelkie smugi, które są na kasku, one po prostu nam znikną, kask będzie wyglądał przepięknie i jeżeli macie kask matowy, on dalej będzie matowy, będzie wręcz pogłębiona ta satyna, a jeżeli kask jest w połysku, to również będzie dalej w pięknym, błyszczącym tutaj efekcie końcowym prezentował się idealnie. I teraz też ten detailer w momencie, kiedy chcielibyście złapać kask w dłoń, tak jak piłkę do koszykówki, on po prostu utrzyma się Wam w dłoni. Czyli dodatkowo nadajemy mu taką zewnętrzną powłokę zabezpieczającą. I właśnie to dwuetapowe czyszczenie sprawia, że jesteśmy w stanie to zrobić szybciej, bezpieczniej i bardziej perfekcyjnie. Będąc w temacie kasków, chciałam Wam również pokazać dwie mikrofibry, które znajdują się w naszych wszystkich zestawach do kasku, zarówno właśnie w zestawie Giga, czy w zestawie do czyszczenia, bądź do zestawie do pielęgnacji. Do kroku pierwszego mamy szmatkę w dość zbliżonym fluokolorze, również jest ona podpisana jako właśnie krok pierwszy. Jest to grubsza mikrofibra z dłuższym włosem i właśnie dzięki temu, że ma ona takie dodatkowe pory, w łatwy sposób jest ona w stanie zahaczyć nam na przykład o takiego
zaschniętego owadzika, który znajduje się na wizjerze. Przez to zdecydowanie ułatwia nam to czyszczenie. Bardzo ważne w przypadku mikrofibry jest to, żeby użyć odpowiedniej do każdego kroku. To pomylenie się w tym przypadku sprawi, że ten efekt nie będzie już na tyle satysfakcjonujący. Ale jest jeszcze jedna ważniejsza rzecz niż zachowanie odpowiedniej kolejności. Pamiętajcie, że przy każdym czyszczeniu Wasze mikrofibry powinny być czyste. Jeżeli do czyszczenia zastosujecie brudne mikrofibry, no to tutaj również możecie sobie łatwo wyobrazić, jaki efekt zostanie osiągnięty. Do kroku drugiego, czyli właśnie do naszego detailera, mamy przygotowaną również specjalną szmatkę, a materiał, który został tutaj wykorzystany, to patentowy materiał Evolon. Jest to materiał, który sam w sobie nie rysuje powierzchni. Jest on również wykorzystywany chociażby w lakierniach samochodowych po to, żeby przekładać warstwy, po to, żeby one nie rysowały się. Ma on również zastosowanie, bardzo szerokie zastosowanie w medycynie, są z niego szyte pościele antyroztoczowe, są również szyte z tego pieluszki, więc zastosowanie, które my właśnie tutaj wykorzystaliśmy dla tego typu materiału, jest dość nietypowe i myślę, że tutaj możecie być również bardzo mile zaskoczeni tym, jaki efekt daje taka niewielka, ale bardzo fajna, mięciutka szmatka. Jeżeli chodzi o pielęgnację mikrofibry, bo tutaj też wielu z Was zastanawia się, dobra, Aga, powiedziałaś o tym, że mikrofibra ma być czysta, no ale w czym prać mikrofibrę? I to też jest bardzo istotne. W tym momencie mamy nasz płyn do prania ręcznego, co prawda jest do prania wyściółki kasku, natomiast niech Was to nie zmyli, również jak najbardziej możecie wyprać w nim Wasze mikrofibry. Tutaj jest istotne to, żeby wyprać w odpowiednim technicznym płynie, dlatego że jeżeli wybierzecie Waszą mikrofibrę w zwykłym proszku, po prostu zaburzycie naturalne techniczne właściwości mikrofibry i na przykład produkt nie będzie już na tyle fajnie pobierał wody, ściągał wody. Chyba dobrze wiecie, co mam na myśli. Wielu z Was ma takie ręczniki na basen, które zostały źle wyprane i one w ogóle tej wody nie chłoną i każdy z Was później mówi, a ta mikrofibra w ogóle nie działa. Ona działa, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak ją pielęgnować.